Cześć kochani, znowu Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. E, Kanał poświęcony generalnie promocji zdrowia pod każdym względem, ale oczywiście nie tylko, dlatego że tutaj wiecie, przynajmniej ci, którzy odwiedzają często mój kanał, że moje takie koniki, powiedzmy moje hobby, ale nie tylko, praktyczne zastosowania, bo ja praktykuję różne po prostu metody prowadzące do dbałości o nasze zdrowie, o sprawność, a więc suplementacja, pola magnetyczne, terapeutyczne, woda i wiele innych, powiedzmy, aspektów wiążących się ze zdrowiem. To po prostu trzeba wszystko wdrażać, ale po prostu mówimy szeroko o różnych historiach wiążących się po prostu z tym wszystkim, co ma wpływ na zdrowie i dzisiaj słuchajcie, porozmawiajmy sobie o tak zwanej magnetycznej genetyce. Wiemy doskonale, no, słyszymy, nie urwaliśmy się gdzieś tam z choinki, że mamy do czynienia z genetyką, z manipulacją genami, a więc roślinami genetycznie modyfikowanymi. Coś tam się wszczepia, majstruje się przy tych genach i tak dalej, i tak dalej. I to przede wszystkim na Zachodzie, w zachodniej Europie, gdzie my też należymy do tego zachodniego kręgu kulturowego, więc to są manipulacje takie, powiedzmy, biologiczne, jakieś tam takie operacje, coś tam się wszczepia, to jakiś gen pająka dla krówek, a to, a siamto i takie różne historie. Ja to nazywam zgmotyzowaniem, a więc mamy kukurydzę, gmo, w tej chwili masa nasion w sklepach, pomidory, ogórki, to wszystko jest takie inne niż powiedzmy 20-30 lat temu. Ogórek, przepraszam, pomidory krakowski chyba, czy krakowski chyba, który kiedyś sadziłem ponad 20 lat temu u siebie na działce. Dzisiaj to już nie jest ten sam pomidor i tak dalej, więc coś się zmienia. Nawet my nie wiemy, co się zmienia i tak dalej, ale mniejsza z tym. Natomiast, a więc to jest jedna genetyka, która jest na rodzaj genetyki. Oczywiście ja nie jestem fachowcem, więc tutaj przepraszam z góry biologów, zwłaszcza którzy mogą się zrzymać na moje jakieś tam wynurzenia. Natomiast, a więc jedna genetyka, która polega na tym, że analizuje się to, co jest w komórce, bierze się geny, wszczepia się gdzieś tam indziej i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób dochodzi do modyfikacji między innymi roślin, ale też i zwierząt. Natomiast jeszcze jest drugi rodzaj genetyki, o czym będziemy właśnie mówić, czyli genetyka magnetyczna, genetyka falowa. E, Trzeba tutaj od razu powiedzieć tak, że jeżeli mamy żywy organizm, to żywy organizm jest bioelektroniczny, elektromagnetyczny jednocześnie, bo jesteśmy z potężnym zbiorem ładunków elektrycznych i w tym momencie, jeżeli nasze ciała zbudowane są z atomów, a więc między innymi z elektronów, to się wiąże z obecnością wszechobecnymi polami magnetycznymi. I tak prawdę mówiąc, ogromna ilość procesów w naszym organizmie jest sterowana polami magnetycznymi. Bez biomagnetyzmu, bez magnetyzmu nie byłoby w ogóle życia na planecie. Nie dotyczy tylko życia nas, ludzi, ale wszelkich zwierząt, wszelkich istot. Dzięki polom magnetycznym ptaki mogą po prostu dokonywać przelotów na długości wielu tysięcy po prostu kilometrów, a więc bociany wylatują do ciepłych krajów, wracają do tego gniazda, z którego po prostu przybyli, jak to się po prostu dzieje. Okazuje się, że w naszych mózgach, również naszych ludzkich mózgach są tak zwane magnetosomy, mikroskopijne cząsteczki, na które po prostu które reagują po prostu na pole ziemski. U ptaków to właśnie jest, u żółwi i tak dalej, i tak dalej. Ale też wiemy też, że wszystkie organizmy wypromieniowują i odbierają sygnały elektromagnetyczne. W organizmie źródłem tych sygnałów jest między innymi przede wszystkim DNA. My też jesteśmy istotami świecącymi. Co prawda nie widzimy tego światła naszym wzrokiem, bo
jest pasmo promieniowania elektromagnetycznego niewidzialne i widzialne, a więc jesteśmy w paśmie od czerwieni do fioletu. To te wszystkie barwy my sobie widzimy, to jest pasmo elektryczne, elektromagnetyczne widzialne, natomiast jest podczerwień, już której nie widzimy, jest nadfiolet, tego też nie widzimy. Podczerwień, no to daje ciepło, nadfiolet jest zabójcza na przykład dla wszelkiego rodzaju bakterii i tak dalej, ale to już mniejsza z tym. Więc słuchajcie, w ogóle w przyrodzie jest wszechobecny energoinformacyjny przekaz odbywający się za pośrednictwem sygnałów elektromagnetycznych. I ADN nasza jest po prostu taką elektromagnetyczną matrycą, takim wzorcem, takim szablonem, który pokazuje, jak każde stworzenie jest zbudowane, z czego się składa, z jakich elementów, jak wszystkie elementy są po prostu powiązane ze sobą w naszym ciele i tak dalej. Stanowi to DNA pełną falową informację na temat budowy i działania danego po prostu organizmu. I teraz, jeżeli pójdziemy dalej, czyli będziemy wiedzieli, rozkminimy temat, e, jak to ciało jest zbudowane, czyli skopiujemy tą informację. Zwróćcie uwagę, że zawsze informacja jest najbardziej istotna. Nie materia, lecz coś, co wypływa poza materię, informacja. Dlaczego się kradnie na przykład różnego rodzaju projekty badawcze, jest szpiegostwo przemysłowe, a więc kradnie się nie urządzenie, ale kradnie się technologię, czyli sposób wykonania, plany i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też, jeżeli udałoby się skopiować tą informację, te instrukcje obsługi, instrukcje stwarzania, to możliwe byłoby, że można byłoby na tej podstawie odbudowywać komórki, tkanki, narządy, a może całe tworzyć organizmy. I teraz pytanie, w jaki sposób może się to dziać. I tutaj posłużę się moją książką Biomagnetyzm, pierwsza część. Przeczytam wam fragment, żeby nie zgubić czegoś bardzo istotnego. A więc pytanie, w jaki sposób można skopiować taką informację, jak jakiś żywy organizm jest zbudowany. Pisze o tym wszystkim w swojej książce Falowy kod genetyczny, czyli Волновой генетический kod, rosyjski biolog dr Piotr Pietrowicz Garjajew. Bardzo znana postać. Postaram się zamieścić linka pod tą audycją do materiałów, do strony, gdzie będzie mowa o falowej genetyce. W jednym z wywiadów, to akurat było pismo Niezawisime Planeta z 20 kwietnia 2006 roku, czyli 18 lat temu, podaje również zaskakujące informacje, że zespołowi rosyjskich naukowców udało się zbudować laserowe urządzenie, rodzaj biokomputera, dające takie możliwości, o które klasyczna genetyka i embriologia nie mogłaby nawet podejrzewać. Urządzenie to jest zdolne modelować biokwantowe procesy zachodzące w komórkach organizmu i przesyłać je w postaci informacji na duże nawet odległości do innych organizmów. Według doktora Garjajewa udało się z powodzeniem przeprowadzić kilkakrotnie eksperymenty z powtarzalnymi wynikami w Toronto w Kanadzie w 2002 roku oraz później w miejscowości Niżnej Nowgorod w Rosji. Eksperymenty na początku XXI wieku były jeszcze we wczesnej, fazie. Generalnie badania mają zmierzać do uzyskania możliwości regeneracji i odbudowy narządów. I teraz słuchajcie, więc te kwantowe informacje, więc to jest szokujące, tak prawdę mówiąc, bo zwróćcie uwagę, że tutaj ta genetyka nie polega na tym, żeby przeszczepiać jakieś geny, wszczepiać je gdzieś tam do DNA i tak dalej, tylko zupełnie inaczej. Czyli jakby szczytywać informacje, częstotliwości, wibracje z żywych organizmów do jakichś czytników, do jakiegoś zbioru danych i później
z kolei przekształcać te sygnały na konkretną materię, czyli nie wiem, rodzaj drukarki 3D czy coś w tym rodzaju. Ale tutaj słuchajcie, jeszcze ciekawa sprawa, że tego typu kwantowe informacje o żywych organizmach, o budowie można byłoby wykorzystać w taki sposób, żeby w pewnym sensie nazwę to manipulować żywymi organizmami, manipulować w akcie stwarzania. I otóż w latach, przynajmniej się kiedyś dowiedziałem, że w latach 90. XX wieku niektóre periodyki donosiły o tym, że w pewnym ośrodku badawczym w Chabarowsku w Rosji, to daleko na Syberii, pojawił się jakiś naukowiec chiński, który miał się nazywać, o ile dobrze pamiętam, Yang Kanchen. Tu nazwisko mogę po prostu troszeczkę przerobić, niechcący, ale w każdym razie w latach 70. ubiegłego wieku, a informacje na ten temat pojawiły się w latach 90., właśnie w Chabarowsku przy urządzeniu, przy użyciu urządzenia zwanego bio-UHF, ten naukowiec robił takie upiorne eksperymenty, gdzie poddawał działaniu fal elektromagnetycznych specjalnie dobranych embriony i podawał informacje na przykład, załóżmy, o budowie, to jest oczywiście bardzo silne uproszczenie, o budowie kozy dla embrionu królika, czyli tak jakby dokonywał transfuzji informacyjnej, przeszczepu informacyjnego dla informacji o budowie jednego zwierzęcia innemu zwierzęciu. I w 1971 roku podobno właśnie były takie dokonywane eksperymenty bez manipulowania genami, a jedynie przy wykorzystaniu indukcji magnetycznej, czyli wpływie pól magnetycznych o określonych częstotliwościach przekazujących odpowiednią informację embrionom. I co powstawały wówczas z tych embrionów? Okazało się, że po prostu te kwantowe dane, no upiorne eksperymenty powodowały, że powstawały jakieś chimery. A więc słuchajcie, na przykład kury bez nóg, królików z rogami, kozy, kurczęta z włosami tego uczonego, tego naukowca chińskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc z punktu widzenia klasycznej genetyki, gdzie się przeszczepia geny, to byłoby kompletnie niemożliwe. Natomiast z punktu widzenia tej tak zwanej genetyki falowej jest to po prostu możliwe. I teraz słuchajcie, jeżeli odnajduje się dzisiaj pewne artefakty dotyczące, na przykład artefakty związane z odkrywaniem grobów jakichś ogromnych ludzi, którzy liczyli powiedzmy po 3 czy 5 metrów wzrostu, to jest wszystko ukrywane oczywiście przed opinią publiczną, jakieś różne dziwne tego typu historie, więc być może były jakieś cywilizacje, które manipulowały w ten sposób, mm, wykorzystywały taką genetykę falową, a kto to wie? My nie mamy zielonego pojęcia o tym, e, jakie były cywilizacje, co tworzyły cywilizacje. Mamy jedynie podania o Atlantydzie, o Lemurii, o cywilizacji Ur i tak dalej, a nie wiemy nic o tym, o zatopionych lądach. Zniknęły te cywilizacje, przetrwała właśnie opowieść Platona o Atlantydzie. Okazało się, że faktycznie Atlantyda istniała, ale do dzisiaj z bardzo wysokim poziomem technicznym. Ten poziom techniczny, że tak powiem, rozwój wyprzedził znacznie rozwój duchowy i skończyło się katastrofą. I teraz pytanie jest w stosunku do nas, czy dzisiaj znowu nie mamy podobnego syndromu? A więc czy nasz rozwój technologiczny, techniczny nie wyprzedza naszego rozwoju duchowego? Bo to jest na zasadzie, duże uproszczenie oczywiście, ale dać małpie do dyspozycji przyciski, przy pomocy których może uruchomić po prostu instalacje atomowe, jądrowe i tak dalej, i tak dalej. Więc pytanie jest teraz takie, czy też takie mutanty
Y, Nie wiem, czy to jest prawda, ale jest duża doza prawdopodobieństwa, że to się stało, dlatego tym bardziej, że Piotr Garjajew, o którym wspominałem, jest to bardzo poważny naukowiec z ogromnymi osiągnięciami i zastanawiam się nad tym, czy takie eksperymenty można wykonywać jedynie w laboratoriach. Dlaczego? Dlatego, że obserwacje ze świata przyrody dostarczają nam wielu danych do tego, że coś się w tej przyrodzie dzieje. A więc na przykład zdarzają się ataki mew na gołębie. Zdarzają się ataki całych grup ptaków, na przykład na ludzi i tak dalej, i tak dalej. Jakieś dziwne, obserwujemy zmiany w zachowaniu wielu zwierząt i tak dalej. Obserwuje się też zmiany genetyczne u zwierząt żyjących zupełnie na wolności, gdzie ludzie nie ingerują bezpośrednio w te zmiany genetyczne. I tutaj jest domniemanie, czy za tym wszystkim nie stoi smog elektromagnetyczny, który powoduje tego typu po prostu historie. My tego nie badamy. Generalnie nie słyszałem o jakichś solidnych badaniach na ten temat, czy to ma ręce i nogi, czy też nie. Ale słuchajcie, jeżeli jesteśmy układami bioelektronicznymi, my ludzie, ale te zwierzęta, rośliny i tak dalej, wszyscy jesteśmy istotami bioelektronicznymi, to czy te sygnały magnetyczne, elektromagnetyczne, smog elektromagnetyczny, o którym bardzo mało wiemy. Ja zadaję tylko pytanie, to są dywagacje, czy nie działa na nasz garnitur elektronowy, na nasze komórki, na poziomie subkomórkowym, nawet na poziomie subatomowym i czy nie powoduje właśnie zmian genetycznych przy pomocy fal elektromagnetycznych. Następne jawi się pytanie, czy ten smog elektromagnetyczny, te zmiany elektromagnetyczne nie powodują przypadkiem powstawania różnego rodzaju wirusów czy bakterii wyjątkowo zjadliwych, z którymi żadna chemia sobie po prostu nie poradzi. A więc następują zmiany. Jaki jest udział różnych ludzi, również zespołów badawczych w powstawaniu tych wirusów lub bakterii, nie umiem o tym powiedzieć. Wiem tylko tyle, że są pewne wirusy, są pewne bakterie, opatentowane również, a więc ktoś je wyprodukował i opatentował. Use patent. States patent, na przykład takie bakterie posiadają. Widziałem tego typu patenty. To produkowali ludzie, ale być może niestety ta nasza cywilizacja, która wypuściła na rynki tyle masy, taką całą masę fajnych gadżetów, właśnie elektrycznych, elektronicznych i tak dalej, przy pomocy których żyje nam się łatwiej, ale nie, czy pytanie, czy lepiej się żyje, czy to nie jest jednocześnie przyczyna tego, że powstają różnego rodzaju zagrożenia. Kochani, wrzucam tylko temat oczywiście. Chodzi o to, żebyście, bo ja tutaj też niczego nie jestem w stanie odkryć, mam za mało wiedzy na ten temat, ale warto się po prostu tym zainteresować, zacząć po prostu obrabiać w naszych głowach to wszystko, bo to jest nasze życie. To jest życie również naszych dzieci, naszych wnuków, przyszłych pokoleń. Z czym zostawimy naszą planetę, nasze gospodarstwo, nasze domy przyszłym pokoleniom. I nie ma tak, że ja tam mam to gdzieś, niech oni się martwią. Nie, 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 nie. Bo to jest nasze wspólne zmartwienie już to dzisiaj. A być może kiedyś wrócimy z powrotem w innych wcieleniach. Kto to wie? Oczywiście można dyskutować, czy przychodzimy wielokrotnie, czy tylko raz, koniec, skończyło się i na tym wszystkim jeden występ na scenie, może niedokładnie przeżyty, może nie tak, jakbyśmy chcieli, może coś mamy do naprawienia i co, i nie mamy szans na to, żeby przeżyć coś nowego. Kochani, zostawiam Was z tymi myślami, z tą wiedzą. Tak jak powiedziałem, postaram się zamieścić w opisie do tej audycji link do strony, gdzie będziecie mogli więcej mieć wiedzy
na temat genetyki falowej, o ile znajdę akurat odpowiednie materiały. Tymczasem do widzenia, wszystkiego dobrego. Jeżeli uznacie, że audycja była ciekawa, że to mogło Was zainteresować, to proszę o fajne reakcje, a więc lajki, subskrypcje, przekazywanie tego materiału swoim bliskim, znajomym. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego. Kończymy na teraz. Wstrzymuję nagranie. Popadki.